welcome. It's my first time in Poland. Yeah. Now you can hear me. Teraz mnie słyszycie? My two talks today are based on this booklet. Moje dwa wykłady dzisiaj są oparte na tej broszurze. The book is a republication of a paper that appeared in another journal. Ta broszura jest republikacją artykułu, która pojawiła się w dzienniku chrześcijańskim. It was produced by an organization that links different churches together in Britain. Była wyprodukowana przez takie stowarzyszenie różnych kościołów w Wielkiej Brytanii. Churches that would be called conservative evangelical. Przez kościoły, które inni nazwaliby jako konserwatywni ewangelikalni. And by that I mean they would recognize the authority of the Bible as God's infallible word. A to znaczy, że oni rozumują, że Boże Słowo jest nieomylnym Słowem Bożym. They would be ready to take a stand on controversial topics like sexuality, even though it might bring trouble. Są gotowi opowiedzieć się na różne tematy kontrowersyjne, na przykład seksualność, mimo że to może wprowadzić ich w tarapaty. So they're not afraid to make a stand on the Bible's teaching, even when it's unpopular. Więc nie boją się opowiadać się za Biblią, nawet kiedy to jest niepopularne. However, within this group of churches, there would be many that would adopt a theistic evolution position on creation. Ale nawet w tym gronie zborów byliby tacy, którzy przyjęliby stanowisko teistycznej ewolucji. Or maybe an old earth creation position that keeps the evolutionary timescale. Albo staroziemski model stworzenia, który dalej trzyma się ewolucyjnej skali czasu. It was a paper supporting an old earth creation view that I was responding to in this article. W tym artykule odpowiadałem na inny artykuł, który właśnie bronił pozycji staroziemskiej. The author was not saying that we must adopt an old earth position. Autor tego artykułu nie mówił, że musimy przyjąć staroziemski model. Just that it's not an issue we should make an issue of. It's not something important. Ale mówił, że to nie jest tak istotna sprawa, żebyśmy się o to kłócili. And it's very common in Britain, in the United Kingdom, that Christians will say this is something we can disagree about. I często w Zjednoczonym Królestwie można słyszeć wśród chrześcijan, że to jest sprawa, o którą nie musimy się w tej sprawie zgadzać. We can maybe disagree about baptism or the things about the second coming. Możemy się nie zgadzać w kwestii chrztu albo eschatologii. And also creation. It's not a gospel issue. I też nie musimy się zgadzać na tle kreacjonizmu. To nie jest sprawa dotyczącej Ewangelii. Now, I don't know about all the churches in Poland. Nie wiem dużo o zborach w Polsce. But I suspect that there are different views on creation here. It's a point of controversy. Ale spodziewam się, że też tutaj kreacjonizm jest kwestią sporną. And within this audience here today, there are maybe different views. I nawet wśród nas dzisiaj mogą być ludzie z różnymi poglądami na ten temat. Now, in Britain, the church is small, like Poland. W Brytanii, jak i w Polsce, mało jest zborów. And we don't want to create division. A nie chcemy się jeszcze bardziej rozdzielać. But how can we address the evolutionary understanding of origins in our culture? Ale jak możemy rozumieć sprawę ewolucji i powstania ludzi w naszej kulturze? We do need to be united as Christians, as the church, on the Bible's teaching. Jeśli nie jesteśmy zjednoczeni jako Kościół w sprawach dotyczących tego, co mówi Biblia. How can we challenge and persuade friends, our Christian friends, who think that we can have evolution and the Bible? Jak możemy rzucić wyzwanie naszym chrześcijańskim przyjaciołom, którzy mówią, że możemy jakoś łączyć ewolucję i Biblię? It's not enough just to read Genesis 1. Nie wystarczy tylko czytać Genezis 1. Or what Jesus says about at the beginning of creation in Mark 10 verse 6. Albo to, co Pan Jezus mówi w Marka 10:6, że jak było na początku
few are persuaded by giving lots of maybe good reasons why the days in Genesis are not long periods of time. Niewielu przekonują nawet dobre argumenty za tym, że dni opisane w Genezis nie mogą oznaczać długich okresów czasu. Quoting proof texts will not always work. Cytowanie tekstów dowodowych nie zawsze zadziała. And shouting louder doesn't help either. A krzyczenie też nie pomaga. In my experience, what is needed is a more theological approach to have impact. Z mojego doświadczenia widzę, że większy wpływ ma Theological approach. Teologiczne podejście do sprawy. And that's something I did in a chapter in this book, Debating Darwin. I to mówiłem w jednym z rozdziałów w tej broszurze pod tytułem Debatując z Darwinem. I tried to show how some of the core teaching of the Bible Próbowałem pokazać, jak niektóre fundamentalne nauki biblijne is changed by our understanding of origins. Zmieniają się pod wpływem tego, jak rozumiemy początki. I was trying to show why it matters. Próbowałem pokazać, dlaczego to ma znaczenie. In the Adam and Death booklet, I'm setting out a methodology for a creationist position. W broszurze Adam czy śmierć wykładam metodologię za pozycją kreacjonistyczną. A methodology that comes itself from the Bible. Metodologia, która sama pochodzi z Biblii. I'm not just quoting different verses that seem to support my position. Nie cytuję tylko pojedynczych jakichś tam fragmentów z Biblii, które wydają się potwierdzać moje stanowisko. Instead, I'm using this methodology that comes from the Bible Zamiast tego używam tej metodologii, która wynika z Biblii and applying it to the issues of Genesis. i stosuję ją w kwestiach Genesis. In every field of study, W każdej dziedzinie badań what shows the best work is that which has this method behind it. to, co wyróżnia najlepsze prace, to jest metoda. Jeśli mają metodę, to jest dobrze. Where you have reasons for your approach and how you are selecting and interpreting evidence. Kiedy podają powody, dlaczego uważają, jak uważają. Well, let me now actually do this. Pozwólcie, że tak uczynię. What sort of book is the Bible? Jakiego rodzaju książką jest Biblia? It's not really a book of ethics, Nie jest to książka o etyce. nor is it actually a book of theology. I nie jest to książka teologiczna. Obviously, there is theology in the Bible, Oczywiście w Biblii jest teologia, but it's not set out like a theology textbook. ale nie została wydana jako podręcznik do teologii. Instead, the Bible is structured as a story. Biblia jest ma strukturę raczej opowieści. A true story, a history of events Prawdziwej opowieści, historię wydarzeń, that takes us from creation to new creation, która nas prowadzi przez stworzenie do nowego stworzenia. with the center of the story being the death and resurrection of Jesus. A centrum tej historii to jest śmierć i zmartwychwstanie Pana Jezusa. In any story, the sequence of events, the chronology, W każdej historii sekwencja wydarzeń, chronologia, matters for its coherence. ma znaczenie dla spójności tej historii. So causes precede effects, Więc przyczyny są przed skutkami. problems are introduced before their solutions. Problemy są przedstawiane przed ich rozwiązaniami. So in the Bible, the chronology is of central importance. Więc w Biblii chronologia ma wielkie znaczenie. The theology of the Bible rests on chronology. Teologia Biblii opiera się na chronologii. Let me take an example unrelated to origins. Pozwólcie, że podam przykład niezwiązany z początkami. In Galatians 3, Paul makes a chronological argument. W Galacjan 3 Paweł podaje argument z chronologii About the relationship between Moses' law and the promises given to Abraham. o relacji prawa mojżeszowego i obietnicy danej Abrahamowi. Obietnice dane były Abrahamowi i potomkowi jego.
Powiadam więc to, testamentu uprzednio przez Boga uprawomocnionego nie unieważnia prawo, które zostało nadane 430 lat później, tak żeby obietnica była unicestwiona. Moses' law cannot undermine the promise given to Abraham Prawo mojżeszowe nie może podważać obietnicy danej Abrahamowi, because the promise came first. ponieważ obietnica dana była wcześniej. He is talking about order of events. On mówi o porządku, o kolejności wydarzeń. If Moses existed before Abraham, the argument wouldn't work. Jeśli Mojżesz istniał przed Abrahamem, ten argument nie miałby racji bytu. Paul's theological point rests on the relative chronology, Paweł argument teologiczny opiera się na chronologii. the historical sequence of Abraham and Moses. Historyczna sekwencja Abrahama i Mojżesza. Paul's argument doesn't depend on how many years apart they are. Pawła argument nie opiera się na tym, ile lat było między jednym a drugim, But he quotes a figure in verse 17. ale podaje liczbę, cytuję liczbę w tym wersecie. Between the promise to Abraham and the law, 430 years. Czyli od obietnicy danej Abrahamowi i prawem minęło 430 lat. This is interesting for several reasons. Jest to ciekawe z kilku powodów. Paul thinks that the Old Testament gives us numbers. Paweł uważa, że Stary Testament podaje nam liczby. It is historical. It tells us when things happened. Czyli, że jest historyczny, mówi nam, kiedy rzeczy dane się wydarzyły. And Paul thinks we can trust this information. I Paweł uważa, że możemy polegać na tej informacji. Also, it is a absolute figure, Jest to też liczba absolutna, but not totally precise. ale nie do końca precyzyjna. It is an approximation. Jest to pewne przybliżenie. Unless the two events he's talking about occurred on the same day of the year, Chyba że te dwa wydarzenia wydarzyły się tego samego dnia, tej samej daty, the number must be rounded to the nearest year. to liczba musi być zaokrąglona do najbliższego roku. It could even be 428 years or 433, To mogło być 428 lat albo 433, but not 500 years or 1000 years. ale nie 500 lat albo 1000 lat. So, even though it's not totally precise, Więc mimo to, że ta data nie jest super precyzyjna, it can't be made any period of time you like. to nie możemy z niej zrobić jakiejkolwiek chcemy przestrzeni czasowej. You won't find this time period given directly in the Old Testament. W Starym Testamencie nie podaje, Stary Testament nie podaje nigdzie bezpośrednio takiej liczby, takiego czasu. Paul is making a calculation. He is adding up numbers. Paweł tutaj dokonał obliczenia, dodawał liczby. And this is something he does as well in Acts chapter 13. To robi też w Dziejach, rozdział 13. Bóg tego ludu izraelskiego wybrał sobie naszych ojców i na obczyźnie w ziemi egipskiej wywyższył lud i mocarnym ramieniem wywiódł go z niej. I przez lat około 40 cierpliwie znosił ich na pustyni. I wytępił 7 narodów w ziemi kananejskiej i dał im ziemię w ich dziedzictwo na około 450 lat. So Paul uses numbers in the Old Testament to calculate periods of time. Więc Paweł używa podanych liczb w Starym Testamencie, żeby obliczyć dane okresy czasu. He is constructing a chronology. On tutaj tworzy chronologię. As you look at the Old Testament more closely, you find it is selective which numbers it gives you. Patrząc na Stary Testament, uważnie widzimy, że wybiórczo dość podaje nam liczby. And yet it gives you the numbers you need to construct a chronology to the beginning. A jednak podaje nam taką ilość liczb, że jesteśmy w stanie stworzyć chronologię aż do samego początku. What can seem like incidental information is actually crucial. To, co może się wydawać nam niezbyt potrzebną informacją, okazuje się być bardzo istotną. For example, Na przykład 2 years after the flood, na przykład 2 lata po potopie.
without that, you could not construct a chronology. Bez tego nie stworzylibyśmy chronologii. Also, Jacob's time in Egypt. Albo i czas, w którym Jakub żył w Egipcie. Without this, you could not have a chronology going all the way back to the beginning. Bez tego nie stworzylibyśmy chronologii aż do samego początku. So it seems as if the Bible wants us to do this. Więc wydaje się, jakby Biblia chciała, żebyśmy tworzyli takie chronologie. And down through church history, many people have constructed a chronology. I na przestrzeni historii Kościoła wielu ludzi stworzyło takie chronologie. Martin Luther did, for example. Na przykład Marcin Luther. So did Isaac Newton. Albo Isaac Newton. These were not stupid people. A to nie byli głupi ludzie. Now, I think some of the details of their chronologies were wrong. Mi się wydaje, że niektóre szczegóły ich chronologii były błędne. In fact, sometimes because they didn't stick to the Bible closely enough. A dlatego, że nie do końca trzymali się Biblii. Luther changed or fiddled the figures to try and get nice 1000-year periods. Luther trochę kombinował liczbami, żeby dostać takie 1000-letnie okresy w dziejach historii Ziemi. Today, evangelicals don't seem to want to do this. Dzisiaj ewangelikalni ludzie nie bardzo chcą to robić. Here is a timeline from a Christian publisher in Britain. Tu mamy linię czasową wydaną przez wydawnictwo w Brytanii. You notice there are dates, 1000, 2000. Widzimy, że mamy datę 1000, 2000. But then before Abraham, it is just earliest times. Ale potem czas przed Abrahamem określony jest tylko jako najwcześniejsze czasy. No numbers. I nie mamy tutaj liczb podanych. So to summarize, Podsumowując, chronology and theology are interlinked. chronologia i teologia są blisko ze sobą połączone. The Bible is not abstract teachings. Biblia to nie są tylko abstrakcyjne nauki. It is a story, so the order of events matters. Jest to opowieść, czyli kolejność wydarzeń ma znaczenie. And the relative chronology is the most important. A najważniejsza jest względna chronologia. It is possible to construct an absolute chronology from the numbers in the Bible. Możliwe jest też stworzyć bezwzględną chronologię z liczb podanych w Biblii. But any such chronology cannot be totally precise. Ale taka chronologia nie może być bardzo dokładna. There are always approximations. Zawsze są jakieś przybliżenia. But that lack of precision doesn't mean you can stretch the numbers to any figure. Ale ten brak precyzji nie znaczy, że możemy sobie rozciągać te liczby na ile chcemy. But what about gaps? Ale co z lukami? Gaps in genealogies are not a magic wand. Luki w genealogiach to nie jest jakaś magiczna różdżka. A magic wand to create extra time. Yeah. W sensie magiczna różdżka, która tworzy więcej czasu. Some genealogies do miss out names, for example in Matthew chapter 1. Niektóre genealogie, na przykład Mateusza 1, faktycznie pomijają niektóre imiona. But that is different to what we find in Genesis. Ale to jest co innego niż to, co widzimy w Genesis. In Genesis, numbers are given for ages and when children are born. W Genesis mamy podane liczby na to, mamy podane nawet wiek ojca w czasie narodzin dziecka. And in Genesis 4 verse 25, it is clear it is a father-son relationship. A w Genesis 4:25 jest bardzo jasne podane, że to jest relacja ojciec-syn. And Jude says Enoch was the seventh from Adam. A Juda mówi, że Enoch był 7. potomkiem po Adamie. Not the 7,000th from Adam. Nie 7,000 potomkiem po Adamie. And as I said, the ages of children, the ages when children are born is given. I jak już powiedziałem, wiek ojców w czasie narodzin dziecka jest podawany. Here, the average age when a child is born is about 35 years.
Tu przeciętny wiek ojca, kiedy narodza się dziecko, to 35 lat. But even if you said maybe it was 100 years, Ale nawet jakbyśmy przyjęli, że miał wtedy 100 lat ojciec, then to add 10,000 years to your chronology, to dodawając 10 000 lat do swojej chronologii, you would need 100 missing generations. potrzeba było 100 brakujących pokoleń. To add 200,000 years Żeby dodać 200 000 lat, would be 2,000 missing generations. musielibyśmy wstawić 200 brakujących pokoleń. That is silly when the genealogies only have 20 names. To by było dziwne, skoro w genealogiach mamy podane tylko 20 imion. We forget how long a time 1,000 years actually is. Zapominamy, ile to jest 1000 lat. Think of all the history in Poland in the last 1,000 years. Pomyślcie o całej historii Polski w przeciągu ostatnich tysięcy lat. So gaps are not a magic answer to give us lots and lots of time. Więc luki to nie jest magiczna odpowiedź, która daje nam dużo czasu. Hang on. The chronology in the Bible is an internal chronology. Chronologia w Biblii jest chronologią wewnętrzną. It is defined by the Bible's own story. Jest zdefiniowana przez narrację biblijną. So 2 years after the flood, Jest na przykład 2 lata po potopie. or the 18th year of the the 18th year of the reign of Jeroboam. Albo 18 rok rządów Jeroboama. It is not 854 BC. To nie jest 854 przed Chrystusem. If you want to put BC AD dates onto events, Jeśli chcemy do wydarzeń biblijnych przyklejać daty przed Chrystusem, naszej ery, you have to link an event in the Bible musimy połączyć wydarzenie w Biblii with an event outside the Bible that is dated in that way. z wydarzeniem pozabiblijnym, który jest w taki sposób datowany. So my methodology for origins Więc moja metodologia dla początków is what is the relative chronology of the Bible, the order of events. to... Sorry, that's your... What is the relative chronology of the Bible? That's what your methodology answers. We asked the question, what is the order of events? Yeah. What is the, Okay. Czyli rozprawia się z pytaniem, jaka jest kolejność wydarzeń w Biblii? Then we compare what the Bible is saying, the chronology of the Bible, to evolutionary history. I potem porównujemy to, chronologię biblijną z chronologią według teorii ewolucji. Evolution is not just long time, but it is a sequence of events. Ewolucja to nie jest tylko jakiś długi okres czasu, ale jest to też seria wydarzeń. How do they compare? Jak można je zestawić? We are trying to correlate the Bible's internal chronology Próbujemy połączyć biblijną wewnętrzną chronologię with evidence outside the Bible. z dowodami pozabiblijnymi. No different to trying to link what the Bible says about Nebuchadnezzar and the destruction of Jerusalem Nie różni się to niczym z próbą połączenia tego, co Biblia mówi o Nebukadnerze i zburzeniu Jerozolimy, to link that with archaeological records outside the Bible. z archeologicznymi zapisami pozabiblijnymi. We are trying to do the same with origins. Próbujemy to samo zrobić z początkami. What absolute chronology would be required to preserve the Bible's relative chronology within evolutionary history? Jaką chronologię absolutną byśmy musieli, która by poparła chronologię relatywną zgodnie z ewolucją? If you do that, are the figures sensible? Jeśli to zrobimy, czy to, co nam wyjdzie, czy wynik, który wyjdzie, jest racjonalny? How far do you need to stretch the chronology? Jak bardzo musimy naciągnąć tą chronologię? In short, we are asking, can we fit the Bible with evolution? Czyli krótko mówiąc, czy jesteśmy w stanie połączyć Biblię z ewolucją? I'm just using a systematic method to answer that question. I użyję systematycznej metody, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Two case studies
Mamy dwa studium przypadku. Adam and humanity, Adam i ludzkość and Adam and death. i Adam i śmierć. You can't say these are minor topics in the Bible. Nie możemy powiedzieć, że to są drugorzędne kwestie w Biblii, The Bible says lots about both. bo Biblia mówi dużo o obu. And the two come together in the gospel, A te dwa tematy schodzą się razem w Ewangelii. in the cross and resurrection of Jesus Christ. W krzyżu i zmartwychwstaniu Chrystusa Jezusa. So we are talking about something that matters. Więc mówimy o czymś, co ma znaczenie. These are hominin fossils. To są skamieniałości homininów. Three things to notice. Trzy rzeczy możemy tutaj zauważyć. They exist. Istnieją. They are real fossils of real creatures. Są to prawdziwe skamieliny prawdziwych stworzeń. There have been frauds in the past, Bywały w przeszłości oszustwa, but these fossils are real. ale te są prawdziwe. They are not invented by an evolutionary conspiracy. Nie zostały podstawione przez jakąś konspirację ewolucyjną. Arranging them in a tree like this I ustawiając je w ten sposób w drzewko, that is an evolutionary interpretation, to jest interpretacja ewolucyjna, but their existence is a fact. ale samo ich istnienie jest faktem. Secondly, there is a big variety. Po drugie, mamy tutaj wielką różnorodność. There is a variety of skulls within this room, W tym pomieszczeniu jest różnorodność czaszek, but I think actually a bigger range here. ale myślę, że na zdjęciu mamy większą różnorodność. They don't all look like us. Nie wszystkie wyglądają jak my. Thirdly, and this is really complicated, Po trzecie, i to jest bardzo skomplikowane, they are dead. są martwe. I hope we can all agree on that. Mam nadzieję, że wszyscy możemy się z tym zgodzić. It matters for the argument. To ma znaczenie dla argumentu. Let's look at a couple in more detail. Popatrzmy bardziej szczegółowo na kilka z nich. I love the Neanderthals. Kocham neandertalczyków. They are named after a German hymn writer, Joachim Neander. Zostały nazwane po niemieckim hymnopisarzu Joachimie Neander. I would love it if people named some fossils after me. Byłoby świetnie, jakby po mnie ludzie nazywali jakieś skamieliny. But anyway, they died out about 25,000 years ago in the evolutionary chronology. Ale tak czy siak wymarły około 25 tysięcy lat temu według teorii ewolucji. But they existed for hundreds of thousands of years before that. Ale istniały jeszcze przez setki tysięcy lat zanim wyginęły. They had a very advanced culture. Miały bardzo zaawansowaną kulturę. Tools, clothes, jewelry, music. Narzędzia, ubrania, biżuteria, muzyka. They buried their dead with artifacts. Grzebali swoich zmarłych z artefaktami. So they believed in some sort of afterlife. Więc wierzyli w jakieś życie po śmierci. Spiritual beings. Czyli były duchowymi istotami. And they interbred with Homo sapiens, that is us. I krzyżowali się z Homo sapiens, czyli z nami. Most Europeans and Asians have Neanderthal genes. Większość Europejczyków i Azjatów mają neandertalskie geny. Many of you, maybe me, has Neanderthal DNA in us. Wielu z was, może i ja, mamy DNA neandertalczyków w nas. They are not all distant and irrelevant. Nie są bardzo odległe i nieistotne. This one could be your ancestor. Ten mógłby być waszym przodkiem. Last year in the UK on the television, W zeszłym roku w Wielkiej Brytanii w telewizji there was a program about Neanderthals. Puścili program o neandertalczykach. Often the BBC in Britain is criticised for being anti-Christian. BBC jest często krytykowane za to, że są antychrześcijaninami. But in fact, this program was pure creationism. Ale ten program to był czysty kreacjonizm. Well, almost. Prawie. It was showing how similar the Neanderthals are to us. Pokazywał, jak podobni neandertalczycy byli do nas.
That is something that fits very well with a creationist understanding, as I will show. A to jest coś, co bardzo pasuje do zrozumienia kreacjonistycznego, jak też wykażę. And here is a Neanderthal they put on the London Underground. I tu jest neandertalczyk, którego wsadzili do metra w No one Londynie. noticed. Nikt nie zauważył. Okay, Homo erectus Homo erectus. appeared about 2 million years ago. Pojawił się około 2 milionów lat temu. A similar anatomy to us. Miał podobną anatomię do nas. They used advanced tools. Używali zaawansowanych narzędzi. They used fire for cooking. Używali ognia do gotowania. You don't get that with any animal. Zwierzęta tak nie robią. They created shelters, homes. Oni tworzyli sobie schronienia, czyli domy. And it seems they crossed open water. I wydaje się, że przymierzali szerokie, otwarte wody, oceany. That takes a lot of capability, planning and curiosity. A do tego trzeba dużo umiejętności, planowania i ciekawości. We keep finding more and more advanced capabilities further and further back. Coraz więcej znajdujemy dowodów na wielkie umiejętności ludów coraz bardziej odległych w czasie. The question is, are they human? Pytaniem jest, czy te istoty były ludzkie? Would you have told Homo erectus the gospel? Czy podzielilibyście się z Homo erectus Ewangelią? Remember, they were real people. Pamiętajcie, byli prawdziwymi ludźmi. So how do we define human? Więc jak definiujemy ludzki? We can't read modern science into the Bible. Nie możemy wpisać współczesną naukę do Biblii. Modern science defines human as our species, Homo sapiens. Naukowa współczesna definiuje ludzi jako Homo sapiens, czyli nasz gatunek. The Bible uses a different definition. Biblia inaczej to definiuje. What distinguishes humanity from the rest of creation is that we are made as the image of God. To, co odróżnia ludzi od pozostałego stworzenia, to to, że jesteśmy stworzeni na obraz Boży, Boga. The other key part of the Bible's teaching is Adam. Inną kluczową częścią nauczania biblijnego jest Adam. Adam is a real historical individual who Paul calls the first man. Adam jest prawdziwą historyczną postacią, którą Paweł nazywa pierwszym człowiekiem. I'm assuming the historicity of Adam because it is foundational to the gospel. Ja przyjmuję to, że Adam był historyczną postacią, ponieważ jest to fundamentalne dla Ewangelii. And even Christians that disagree with me on creation I nawet chrześcijanie, którzy nie zgadzają się ze mną w kwestii kreacjonizmu, would say that they believe in a real historical Adam. powiedzieliby, że oni wierzą w prawdziwego historycznego Adama. The disagreement is over whether Adam was alone. Debata toczy się o to, czy Adam był sam. Was he surrounded by a population of people who were physically identical to him? Czy był otoczony populacją ludzi, którzy byli fizycznie identyczni z nim? For example, his parents. Na przykład jego rodzice. If Adam was not alone, Jeśli Adam nie był sam, you or I are not necessarily descended from him. ty albo ja nie jesteśmy koniecznie potomkami jego. We could have descended from one of his contemporaries. Możemy być potomkami jednego ze współczesnych mu ludzi. Alternatively, we can say that Adam was alone. Albo możemy powiedzieć, że Adam faktycznie był sam. If Adam was the first man, Jeśli Adam był pierwszym człowiekiem, all humanity could be physically descended from him. cała ludzkość może być fizycznie jego potomkami. Let's compare these two views. Porównajmy te dwa poglądy. First problem is that the image of God is something added to Adam. Pierwszym problemem jest to, że obraz Boga byłby tutaj czymś dodanym. Adam is born with a body physically the same as those around him. Adam rodzi się z ciałem fizycznie takim samym jak ci wokół niego. He thinks and sings and plans. Myśli i śpiewa i planuje. He designs tools, he makes up stories. Projektuje narzędzia, tworzy opowieści.
He is physically, emotionally and intellectually similar to us. Jest fizycznie, emocjonalnie i intelektualnie podobny do nas. But he exists for some of his life Ale istnieje przez jakąś część swojego życia with those capabilities, but not as the image of God. z tymi umiejętnościami, ale nie odzwierciedla obraz Boga. The image of God is a status conferred upon him by God. Obraz Boży jest czymś nadanym mu od Boga potem. It is not intrinsic to his created identity. Nie jest to czymś wrodzonym. Adam exists quite happily without being the image of God. Adam dość szczęśliwie sobie istnieje, nie będąc obrazem Bożym. The image of God is arbitrary. Obraz Boga tutaj jest w takim razie losowy. Adam is given this status, but what about the creatures around him? Adamowi nadano taki status, ale co z pozostałymi ludźmi wokół niego? They are physically similar and have similar emotional and intellectual capabilities. Są fizycznie do niego podobni i mają podobne umiejętności. There is nothing unique about Adam. Nie ma w Adamie nic wyjątkowego. And then who else is the image of God? I następne pytanie, kto jeszcze w takim razie jest na obraz Boga? This really matters because you're not truly human unless you are the image of God. To ma znaczenie, bo nie jest się całkowicie ludzkim, jeśli nie odzwierciedla się obraz Boży. Adam is the image of God because God decrees this. Adam odzwierciedla obraz Boga, ponieważ Bóg tak zarządza. Is it the same for the people around him? Ale czy jest tak samo z ludźmi wokół niego? Wokół niego. Sorry. What about Eve? A co z Ewą? If she isn't the image of God, jeśli ona nie odzwierciedla obrazu Bożego, then Adam is marrying an animal. to Adam poślubia zwierzę. You have just redefined marriage. I właśnie zdefiniowaliśmy na nowo małżeństwo. And what about Adam's parents? A co z rodzicami od Adama? If they are not human, then they are animals. Jeśli oni nie są ludźmi, to są zwierzętami. And then they could be eaten, maybe at the wedding feast. Je wtedy zjeść, na przykład na uczcie weselnej. And what about us here today? A co z nami tutaj dzisiaj? If the image of God is given by divine decree, jeśli obraz Boży jest dany przez boskie zarządzenie, how do I know it applies to me or to you? Skąd wiem, że odnosi się do mnie albo do was? I don't know God's decrees. Ja nie znam wyroków Bożych. So this could get very unpleasant. Racism. To może stać się bardzo niemiłe i iść w stronę rasizmu. I could decide that someone else or a group of people are not the image of God. Ja mogę sobie zdecydować, że ktoś inny albo grupa ludzi nie są na obraz Boży stworzeni. If I'm not physically descended from Adam, jeśli ja fizycznie nie jestem potomkiem Adama, what is the basis of my link with Adam? Jaka jest podstawa mojej relacji, mojego połączenia z Adamem? Who does Adam represent? Kogo reprezentuje Adam? This is very important in Paul's theology. To jest bardzo ważne w teologii Pawła. Paul talks about being in Adam. Paweł mówi o byciu w Adamie. Who is the humanity that Adam represents? Kim jest ta ludzkość, którą reprezentuje Adam? And the humanity that Christ adopts to save. A kim jest ta ludzkość, którą Chrystus zbawia? It is easy to say Adam is the representative head. Łatwo powiedzieć, że Adam jest głową reprezentacyjną. But the representative head of who? Ale czyją? We can't use a modern scientific definition of humanity. Nie możemy tutaj zastosować naukową definicję ludzkości. Paul didn't have that. Paweł tego nie miał. We need a biblical definition. Potrzebujemy biblijnej definicji. It sounds so easy to say that God chose Adam out of a population. Brzmi tak łatwo powiedzieć, że Bóg wybrał Adama z jakiejś populacji ludzi. But theologically it's a nightmare. Ale teologicznie to jest koszmar. The Bible links Adam and the image of God in a different way. Biblia łączy Adama i obraz Boży w inny sposób. Adam is the ancestor of humanity. Adam jest przodkiem ludzkości.
Kiedy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go. Jako mężczyznę i niewiastę stworzył ich oraz błogosławił im i nazwał ich ludźmi, gdy zostali stworzeni. Adam żył 130 lat i zrodził syna na podobieństwo swoje, na obraz swój i nazwał go Set. Po zrodzeniu Seta żył Adam 800 lat i zrodził synów i córki. Adam przeżył 930 lat i umarł. Adam had a son in his own likeness, Więc Adam miał syna na swoje podobieństwo, and Adam was made in the likeness of God. a Adam był stworzony na podobieństwo Boże. So Adam's identity Więc tożsamość Adama is shared with his physical descendants. jest dzielona z jego fizycznymi potomkami. To be human is to be the image of God, Być człowiekiem to być obrazem Boga, which is to be a descendant of Adam. czyli to jest być potomkiem Adama. It has an objective physical basis. Ma to obiektywną fizyczną podstawę. We need to recapture the physicality of Christianity. Musimy złapać na nowo fizyczność chrześcijaństwa. We spiritualize everything too much. Wszystko uduchowiamy za bardzo. We have a spiritual God who was made flesh. Mamy duchowego Boga, który przyjął ciało. Those who Adam represents are all humanity, Ci, których Adam reprezentuje, to jest cała ludzkość. all his descendants. Wszyscy jego potomkowie. And Jesus is born into Adam's family. A Jezus urodził się w rodzinie Adama. So he shares my humanity and can act as my substitute. Więc on dzieli się ze mną moją ludzkością i może działać jako mój zastępca. If we are not descended from Adam, Jeśli nie jesteśmy potomkami Adama, how do I know Jesus shared my humanity? skąd wiem, że Pan Jezus podzielał moją ludzkość? Adam is made from the beginning of his existence as the image of God. Adam od samego początku swojego istnienia był stworzony na obraz Boży. The image of God is something that applies to Adam as a whole, body and soul. Obraz Boży to jest coś, co dotyczy Adama w całości, czyli jego ciała, jego duszy. His whole person is the image of God. Jego cała osoba to jest obraz Boży. His body also images God. Jego ciało też obrazuje Boga. But how? God has no body. Ale jak? Przecież Bóg nie ma ciała. But God is described as doing things we do with our bodies. Ale o Bogu często możemy czytać, że robi rzeczy, które my też robimy swoim ciałem. Psalm 94 verse 9. Psalm 94, werset 9. Does he who implanted the ear not hear? Czyż ten, który stworzył ucho, nie słyszy? Does he who formed the eye not see? Czy ten, który stworzył oko, nie widzi? In other words, there is a significance to our bodies. Innymi słowy, nasze ciało ma znaczenie. That is why the resurrection matters. Dlatego też ma znaczenie zmartwychwstanie. Jesus' body was also the image of God. Ciało Jezusa też było na obraz Boga. Let's come back to our fossil friends. Wróćmy do naszych skamieniałych przyjaciół. Are they human? Czy są ludźmi? The question is, biblically speaking, the question is Biblijnie rzecz mówiąc, pytaniem jest not which species are they classified by modern science, nie jakim gatunkiem są według współczesnej nauki, but are they descendants of Adam? ale czy są potomkami Adama? Do they come after Adam? Czy oni byli po Adamie? You see, it's about chronology. Widzicie, chodzi o chronologię. If Neanderthals existed before Adam, Jeśli Neandertalczycy istnieli przed Adamem, then they are not human, To- according to a biblical definition. to według definicji biblijnej nie są ludźmi, They are animals. są zwierzętami. But how do we fit that with their spiritual behavior and their advanced culture? Ale jak możemy pogodzić to z ich duchowym zachowaniem i ich kulturą? Animals don't wear clothes. Zwierzęta nie noszą ubrań. And more worryingly, what about those of us who are descendants of Neanderthals? A tym bardziej co z nami, którzy są potomkami Neandertalczyków.
We are the fruit of bestiality. Jesteśmy owocem bestialstwa. What is the spiritual status of a part human, part animal? Jaki jest status duchowy pół człowieka, pół zwierzęcia? I don't know. Nie wiem. So let's try something different. Więc spróbujmy coś innego zrobić tutaj. If Adam is before Neanderthals, they could be his descendants. Jeśli Adam był przed Neandertalczykami, mogliby być jego potomkami. They could be human. Mogliby być ludźmi. But then, when does Adam appear? Ale kiedy Adam się pojawił? The Neanderthals died out 25,000 years ago. Neandertalczycy wyginęli 25 tysięcy lat temu, But they went back hundreds of thousands of years. ale byli jeszcze na Ziemi przez setki tysięcy lat przed tym. That makes Adam very, very far back. To sprawia, że Adam żył bardzo, bardzo dawno temu. But why stop there? Więc czemu się zatrzymywać tutaj? What about Homo erectus? Co z Homo erectus? Remember, they are not so different to us. Pamiętajcie, że nie są tak różni od nas. If they are human, they are descended from Adam. Jeśli są ludźmi, są potomkami Adama. And then you would have to place Adam over 2 million years ago. I musieliśmy by tutaj postawić Adama na skali czasowej 2 miliony lat temu. That's a lot of gaps in a genealogy. To dałoby nam wiele luk w genealogiach. The Bible's relative chronology says humanity has to come after Adam. Biblijna chronologia względna mówi, że So fossils that are human need to be after Adam. ludzie musieli być po Adamie, więc kamieliny, które znajdujemy, ci ludzie musieli żyć po Adamie. But if we keep the evolutionary dates, Ale jeśli trzymamy się dat według teorii ewolucji, that places the absolute chronology under a lot of strain. to pod wielką presję daje nam chronologię bezwzględną. We can't stretch the biblical chronology to Adam 2 million years ago. Nie możemy naciągnąć biblijnej chronologii tak, żeby Adam żył 2 miliony lat temu. In other words, it is evolutionary dating that is in conflict with the Bible. Innymi słowy, datowanie ewolucyjne stoi w kontraście z Biblią. The problem with evolution is not lots of change. Problemem w ewolucji nie jest, że musiało dokonać się wiele zmian w organizmach. The problem is the timescale. Problemem jest skala czasowa. And this problem is clear even just considering Adam and humanity. I ten problem jest jasno widnieje, myśląc tylko o Adamie i ludzkości. This is the second case study. Teraz mamy drugie studium przypadku. Evolutionary chronology says death has always been present. Chronologia według ewolucji mówi, że śmierć zawsze była obecna. Death and disease leading to death. Śmierć i choroby prowadzące do śmierci. And the agony associated with it. I ból z nim związane. In fact, death is an important part of the evolutionary process. Śmierć jest ważną częścią procesu ewolucji. But how does that fit with the Bible's chronology of death? Ale jak to możemy dopasować z biblijną chronologią śmierci? In the Bible's chronology, it says that death is from sin. W chronologii biblijnej mamy, że śmierć jest wynikiem grzechu. In other words, after Adam. Innymi słowy, pojawiła się po Adamie. This is the most important argument in the creation-evolution debate. To jest najważniejszy argument w debacie kreacjonistyczno-ewolucyjnej. We must start here, not the days of Genesis. Musimy zacząć tutaj, a nie spierając się o kwestię dni w Genezis. Okay, okay. No one can argue that death is a minor theological issue. Nikt nie może mówić, że śmierć jest drugorzędną sprawą.
something that doesn't matter. że jest czymś, co nie ma znaczenia. The very center of the Bible concerns the death of Jesus Christ. Samo centrum Biblii to jest śmierć Chrystusa. If physical death has always been present, Jeśli zawsze była śmierć fizyczna, the gospel becomes incoherent. Ewangelia staje się niespójna. If we ask the question, why did Jesus have to die physically? I zadajemy pytanie, dlaczego Jezus musiał umrzeć fizycznie? If physical death is unconnected to sin, Jeśli fizyczna śmierć nie jest powiązana z grzechem, if it is just a natural part of being human, jeśli jest tylko naturalną częścią bycia człowiekiem, then Jesus' physical death can have nothing to do with payment for sin. to fizyczna śmierć Jezusa nie jest związana ze zapłatą za grzech. Or to put it another way, the Lord's Supper Albo inaczej mówiąc, Wieczerza Pańska becomes a celebration of Jesus' incarnation, not his atonement. staje się czymś, po prostu celebrujemy wtedy wcielenie Chrystusa, a nie Jego, not his what, sorry? Atonement, his A nie Jego, payment for sin. a nie Jego odkupienie za nasze grzechy. The resurrection also becomes incoherent. Zmartwychwstanie też staje się wtedy niespójne. The resurrection is a victory over the enemy of physical death. Zmartwychwstanie to zwycięstwo nad wrogiem, czyli nad śmiercią fizyczną. But if physical death is part of the world that Jesus made, Ale jeśli śmierć fizyczna jest częścią świata, którą stworzył Jezus, then Jesus comes to conquer an enemy he made at the beginning. to Jezus przychodzi pokonać wroga, którego na początku stworzył. That makes the gospel incoherent. To sprawia, że Ewangelia jest niespójna. And this is not just my reasoning. I to nie jest tylko moje rozumowanie. The New Testament makes clear that physical suffering and death of Christ is linked to payment for sin. Nowy Testament mówi, że fizyczna śmierć Jezusa jest powiązana z zapłatą za grzech. Teraz pojednał w ziemskim ciele Jego przez śmierć. I 1 Piotra, On grzechy nasze sam na ciele swoim poniósł na drzewo, Jego sińce uleczyły was. And Paul himself brings the story of the Bible together I Paweł sam wiąże historię biblijną in this verse from Corinthians. Zawiązuje tę historię biblijną w tym wersecie z Koryntian. He is arguing from chronology. On argumentuje na podstawie chronologii. Skoro bowiem przyszła przez człowieka śmierć, przez człowieka też przyszło zmartwychwstanie. He links Jesus' resurrection from the dead, the solution, On łączy Jezusa zmartwychwstanie, czyli te rozwiązanie, to the introduction of death through Adam's sin. z wprowadzeniem śmierci przez grzech Adama, The problem. czyli problem. Since the resurrection is physical, Skoro zmartwychwstanie jest fizyczne, so must the death that came through Adam's sin be physical. to też śmierć, która weszła przez grzech Adama, musi być fizyczna. So in the biblical chronology, physical death comes after Adam. Więc w biblijnej chronologii fizyczna śmierć przychodzi po Adamie. That is what the relative chronology requires. Tego wymaga chronologia względna. Let's just consider human physical death. Popatrzmy teraz tylko na śmierć fizyczna ludzi. Remember our hominin friends, they are dead. Pamiętamy naszych martwych przyjaciół homininów. So if they are human, they must come after Adam. Więc jeśli są ludźmi, musieli być po Adamie. If all Homo sapiens are human, then Adam needs to be before the start of them 200,000 years ago. Jeśli wszyscy homo sapiens są ludźmi, to Adam musiał być przed homo sapiens 200 000 lat temu. But what about Neanderthals? Ale co z neandertalczykami? They seem similar to us in behavior. Wydają się w zachowaniu być do nas podobnymi. They go even further back. Oni mają historię jeszcze bardziej wstecz. Just like Homo erectus. Tak jak Homo erectus. Given his similarity to us, Biorąc pod uwagę jego podobieństwo do nas, his suffering from a terminal illness would be similar to ours.
jego cierpienie na chorobę śmiertelną byłoby podobną do nas. Surely this has to be part of the curse on sin, not part of the original good creation. Zapewne to musi być efektem przekleństwa grzechu, a nie czymś, co było stworzone na początku. So Homo erectus has to be after Adam. Więc Homo erectus musiał być po Adamie. But then you have to put Adam over 2 million years ago. Ale wtedy Adam musiał istnieć ponad 2 miliony lat temu. So even just thinking about human physical death, Więc biorąc pod uwagę samą śmierć fizyczną ludzi, you end up with a date for Adam that doesn't fit the Bible's chronology. mamy datę stworzenia Adama, która nie pasuje do chronologii Biblii. If you want to believe in the Bible's Adam, Jeśli chcemy wierzyć w biblijnego Adama, you're going to have to challenge the dates from evolutionary chronology. musimy podważyć daty podawane przez chronologię ewolucji. Now there is another argument to be made about animal death or higher animals. Mamy też argument na podstawie śmierci zwierząt, bardziej skomplikowanych zwierząt. I think that is also the result of Adam's sin. Myślę, że ich śmierć też jest rezultatem grzechu Adama. And I think the Bible actually teaches this very clearly. I uważam, że Biblia jasność o tym uczy. For example, Noah's flood is a judgment on the violence of animals. Na przykład potop Noego jest sądem nad przemocą zwierząt. Have you ever noticed about the Passover in the book of Exodus? Zwierzęta ponosiły konsekwencje też przemocy ludzkości. Jak na przykład Pascha w Starym Testamencie. It includes a judgment on the firstborn animals as well as humans. Podczas Paschy pierwszej umierały też pierworodne zwierząt, nie tylko ludzi. So animal death is also linked to human sin. Więc śmierć zwierząt też jest połączona z grzechem ludzi. And if we start to include the fossils of dead animals, Jeśli zaczniemy brać pod uwagę też skamieniałości zmarłych zwierząt, then Adam has to be tens, hundreds of millions of years ago. to Adam musiał żyć setki tysięcy milionów lat temu. I don't know anyone who wants to stretch the biblical chronology back that far. Nie znam nikogo, który aż tak chciałby naciągać biblijną chronologię. So I'll skip, so I think there is a clear conclusion. Myślę, że mamy tutaj jasną konkluzję. You can't fit a biblical Adam into the evolutionary chronology. Nie możemy połączyć biblijnego Adama z chronologią według teorii ewolucji. This diagram summarizes what is in this booklet. Ten diagram podsumowuje to, co znajduje się w tej broszurze. In the writing in blue, Te napisy niebieskie. If you want a realistic date for Adam, maybe 6,000 years ago, Jeśli chcemy realistyczną datę na stworzenie Adama około 6000 lat temu może, then you have big theological problems. to mamy duże teologiczne problemy. There are lots of humans, lots of death before Adam. Mamy wiele ludzi, dużo śmierci przed Adamem. The coherence of the gospel unravels. Spójność Ewangelii pryska. Nie pryska. Jest unicestwiona. Yeah. It means most of us here today are not human, To znaczy, że większość z nas dzisiaj nie są ludźmi. according to the Bible. Według Biblii. I think that is actually rather important. Myślę, że to jest dość istotne. So then, if you want to take a different approach, we do look at the red bit. Więc jeśli chcemy inne podejście do sprawy, patrzymy na tą napis czerwony. To avoid those problems, you place Adam a long, long way back. Żeby uniknąć tych problemów, stawiamy Adama w skali czasowej bardzo dawno temu. But then you can't say that Adam was someone historical. Ale wtedy nie możemy powiedzieć, że Adam był postacią historyczną. And saying you believe in an Adam 60 million years ago
Jeśli mówisz, że wierzysz w Adama sprzed 16 milionów lat, doesn't give you any credibility with evolutionists. nie sprawia, że będziesz zbyt szanowany wśród ewolucjonistów. In other words, this doesn't work. Innymi słowy, to nie pasuje, nie działa. To keep your theology intact, you have to challenge the dating. Jeśli chcemy mieć spójną teologię, musimy stawić czoła datowaniu. It's the dating that brings the theological issues. To datowanie przynosi nam te problemy teologiczne. That is why old earth creationism is not a good answer. Dlatego staroziemska pozycja nie jest dobrą odpowiedzią. So see the theological, chronological argument I have made. Więc widzimy tutaj ten chronologiczny argument, który podałem. These are doctrines that really matter. Są to doktryny, które mają wielkie znaczenie. Humanity after Adam, death after Adam. Ludzkość po Adamie, śmierć po Adamie. In the second talk, we will look at a methodology of dealing with the scientific issues. W następnym wykładzie wyłożę metodologię, która pomoże nam will help us what, sorry? The scientific issues. Która pomoże nam poradzić sobie z bardziej naukową stroną problemu. And we will also see why keeping the biblical chronology I zobaczymy też, dlaczego trzymanie się chronologii biblijnej will help us with some of the most difficult objections we face today. pomoże nam z niektórymi z najtrudniejszych zastrzeżeń, z którymi się dzisiaj możemy spotkać. And the arguments are set out further in this booklet. I w tej broszurze są jeszcze bardziej rozwinięte te argumenty moje. And it is being translated into Polish. I będzie przetłumaczone to na polski. But you can have an English copy for 10 zlotys. Ale możecie nabyć sobie angielską wersję za 10 zł. Okay. And with that, I'll finish for now. The second talk maybe is a little longer. I tym zakończę. Drugi wykład jest może troszkę dłuższy. But we've finished half an hour early. Ale teraz skończyliśmy pół godziny wcześniej. That should make you happy.